naprawienia sprzętu z Epoki potrzebny jest serwis z Epoki i taki oto tutaj mam. Proszę bardzo. Serwis RTV z Epoki, mieszczący się w budynku, w którym wcześniej była wypożyczalnia kaset wideo. Także pięknie nam się tutaj wszystko komponuje. A czy nam się uda coś naprawić? Zobaczmy. Przede mną magnetowid Sony Betamax C5. Wszedł do produkcji w roku 1981. Był wyceniany wtedy na około 500 funtów. Równocześnie był model wyższy C7, który kosztował 600 funtów. Różnica między nimi była taka, że C7 posiadała więcej możliwości programowania nagrań w ciągu tygodnia i posiadała pilota zdalnego sterowania całkowicie bezprzewodowego na podczerwień. W tym modelu sterowanie jest za pomocą pilota, który jest na przewodzie. Zdalne sterowanie zamyka się w 6 metrach, bo taka jest długość przewodu. Poza tym, jak na low-costowy magnetowid, wyposażony jest w audio dubbing, jak również możliwość przeszukiwania scen, która jest w tym momencie jest czarno-biała, jak również pauzę. Pauza też jest czarno-biała, to jest tak zwana stop-klatka. To można wyłączyć, wtedy jest czerń. Do tego magnetowidu można również podłączyć kamerę. Na płycie czołowej jest wejście, można sobie podłączyć i wtedy magnetowid służy jako rekorder do kamery, bo w tamtych czasach to nie było takie oczywiste, że kamera to od razu był też rekorder. Z tyłu wyjścia antenowe i ciekawostka taka z tamtego okresu przy tego typu sprzętach, to wyjście wideo jest na złączu BNC. Na płycie czołowej znajdują się przyciski sterujące, przewijanie, stop, play oraz rec, pauza i 2 przyciski do przeszukiwania scen. Licznik jest analogowy, działa w 100%. Tutaj jest cała sekwencja do ustawiania kanałów telewizyjnych sygnału antenowego. Oczywiście w tej chwili jest to raczej niedostępne ze względu na to, że przeszliśmy na cyfrową telewizję i potrzebny byłby dekoder, który załatwiałby całą tą sprawę. Dodatkowo jest tutaj test signal dla sprawdzenia połączeń z telewizorem. W tej sekcji znajduje się cały system programowania,
Można tutaj zaprogramować na poszczególne dni nagrywania, początek, koniec. No i oczywiście ustawić zegarek. Można też sterować wyświetlaniem mocniej, słabiej. Także jest tutaj kilka fajnych takich opcji, które teraz wydają się naturalne i są w każdym urządzeniu. Kiedyś to nie było takie oczywiste. Na panelu przednim, poza wejściem do podłączenia pilota, znajduje się wejście na urządzenia peryferyjne, czyli możemy podłączyć tam kamerę, jak również znajduje się pokrętło do trackingu celem dostosowania głowicy do taśmy, którą wsadziliśmy do naszego magnetowidu. Urządzenie to nie jest lekkie, waży ponad 15 kg, także jest co przenosić i podnosić podczas serwisowania. Bardzo ciekawe jest wnętrze. Ten układ prowadzenia taśmy jest zupełnie inny niż VHS. System Betamax przegrał niestety swoją walkę z VHS-em. Wynikało to przede wszystkim z długości taśmy, która była dostępna na początku. Była to godzina możliwości nagrania. Niestety VHS od razu dawał lepsze długości. Później tutaj też to zostało poprawione, zmienione, ale niestety było już za późno. Walka formatów, która była w latach 80., zakończyła się zwycięstwem VHS. W Polsce ten format nie był popularny. To są urządzenia wszystko raczej z Europy Zachodniej. Mam też fajny egzemplarz Saniego z Anglii, o którym też zrobimy dodatkowy film. Magnetowid jest w moim posiadaniu od 6 lat, z czego praktycznie 6 lat przeleżał u znajomego w serwisie. Jakoś nie było serca, żeby się za niego wziąć. Ostatnio został wzięty na warsztat i przeglądnięty. Przede wszystkim trzeba było go wyczyścić z różnego rodzaju pajęczyn, pająków, kurzu. To wszystko zostało wydmuchane, wyczyszczone. Obudowa została umyta. Wygląda jak na ponad 40-letni sprzęt całkiem dobrze. Problem w tym egzemplarzu był z częściami mechanicznymi, czyli z torem prowadzenia taśmy, w ogóle z całym systemem wyciągania taśmy z kasety. Wszystko to było bardzo, bardzo zastane. Wszystkie paski trzeba było wymienić, no ale to jest jakby naturalna kolej rzeczy. Następnie przesmarować i rozruszać cały ten mechanizm. No, zajęło to kilka godzin, ale udało się. Myślę, że na obecną chwilę stan tego urządzenia można określić jako stan dobry. Została jeszcze kwestia doprowadzenia do perfekcji obrazu. W tej chwili cyklicznie pojawia się jakieś zakłócenie. Będziemy tego dalej szukać. No i cieszyć się, że udało się zachować kawałek historii w tak dobrym stanie.